Podróżując szlakiem nazistowskich twierdz, zabierzemy Was w podróż przez jedną z najbardziej ikonicznych serii gier wideo, Wolfenstein. W tym materiale poznasz historię serii Wolfenstein oraz dowiesz się, jak zmieniła ona obraz gier FPS. Zacznijmy więc od... To nie ten Niemcy, których szukać. Początek był dużo wcześniej. Naszą opowieść zaczynamy od 1981 roku i pierwszej gry z serii, czyli Castle Wolfenstein. Była to o dziwo nie strzelanka, a gra przygodowa. Fabuła niezbyt skomplikowana, co było normą w tamtych czasach. W grze wcielamy się w alianckiego szpiega, który jest zmuszony uciec z nazistowskiego zamku. Po drodze przeszukując skrzynię oraz oszukiwać zwolenników pewnego austriackiego akwarelisty. To właśnie Castle Wolfenstein była jedną z pierwszych gier, która wprowadziła elementy skradania i przebierania. Tym samym wymagając od graczy unikania bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem. Gra wyróżniała się pionierskim podejściem do gatunku stealth i była inspiracją dla przyszłych gier tego gatunku. No i teraz wiedząc, że seria nie zaczynała od FPS-ów, możemy przejść do... Czekaj, jeszcze nie teraz. Otóż w 1984 roku został wydany sequel Beyond Castle Wolfenstein. Udoskonalał mechanikę swojego poprzednika, wprowadzając bardziej złożone interakcje z NPC-tami oraz nową fabułę. Tym razem naszym zadaniem było umieszczenie bomby w bunkrze znanego austriackiego malarza. Druga rzecz prowadziła bardziej zaawansowane mechaniki skradania oraz karty dostępu. Musieliśmy unikać strażników, którzy mogli nas przeszukać, aby nie utracić kart dostępu, pozwalających nam przejść dalej misję. Mimo że Beyond Castle of Wolfenstein nie było jakimś skokiem milowym, była ceniona za rozwinięcie fabuły, co, przypominam, w tamtych czasach było tłem jedynie dla gier. Gracze docenili te wszystkie elementy, chociaż wspominali o braku świeżości. Już? Już. Niemca! No w końcu gadają o strzelance. Przejdźmy teraz do 1992 roku, kiedy to Wolfenstein 3D zrewolucjonizował rynek gier wideo. Wolf z tego roku stał się pionierem, definiując gatunek pierwszoosobowych strzelanek. Gra stworzona przez id Software wprowadziła nas w intensywną akcję z widokiem z pierwszej osoby. Porzucono tu elementy skradania oraz perspektywę z lotu ptaka po to, aby wprowadzić więcej akcji i tym samym rozpocząć złotą erę dla gier FPS. Wcielaliśmy się w BJ Blazkowicza, żołnierza alianckiego polskiego pochodzenia, który walczył z nazistami w tytułowym zamku Wolfenstein. Gra składała się z 6 epizodów wypełnionych wrogami do unicestwienia, a także sekretami do odkrycia. Warto zaznaczyć, że każdy epizod składał się z kilku osobnych poziomów, każdy z własnymi znajdźkami i projektami leveli. Gra została doceniona za dynamiczną akcję, a także wprowadzenie technologii 3D, a w zasadzie 2,5D. To było dosyć takie sprytne oszustwo. Bossowie, tacy jak Hans Grosse i Mecha Hitler, byli prawdziwym wyzwaniem, które wymagało precyzji i strategii. Wolfenstein 3D stał się kamieniem milowym dla branży, a także utorował drogę późniejszym równie znanym cyklom jak Doom albo Duke Nukem. Gra zdobyła szerokie uznanie krytyków i graczy, stając się tym samym jedną z najważniejszych gier w historii. Chwalono ją za płynną rozgrywkę, różnorodność przeciwników i atmosferę. A jeszcze w tym samym roku pojawił się sequel The Spear of Destiny, który zachowywał mechaniki Wolfensteina 3D, ale oferował bardziej rozwiniętą fabułę. Zadaniem agenta Blazkowicza było odzyskanie legendarnej włóczni przeznaczenia. Gra wprowadziła nowe poziomy, nowych przeciwników, nowe wyzwania, no i oczywiście nową fabułę. Była dobrze przyjęta, choć nie oferowała tak naprawdę nie wiadomo jakiego przełomu w grze. Niby nic innowacyjnego, ale warto tutaj zaznaczyć, że Spear of Destiny było pierwszą grą, którą zastosowało mechanikę prequeli w grach. Dobra dupa z prequelem, wróćmy do zamku Wolfenstein. Dosłownie. W 2001 roku Return to Castle Wolfenstein, opracowany przez Grey Matter Interactive, wprowadził serię w nową erę. Gra korzystała z silnika ID Tech 3, oferując zarówno kampanię jednoosobową, jak i rozbudowany tryb wieloosobowy. Blazkowicz ponownie walczył z nazistami, odkrywając przy okazji ich okultystyczne sekrety. Kampania była chwalona za dynamiczną akcję i różnorodność misji. Mamy tutaj delikatny powrót do korzeni serii, ponieważ niektóre z misji są typowo infiltracyjne na cicho, niemniej soczystej rozpierduchy tutaj nie brakuje. Wprowadzono także elementy paranormalne, przez co seria zyskała klimat tych seriali historycznych puszczanych po godzinie 22. Tryb wieloosobowy wprowadził nowe klasy postaci, takie jak inżynierowie i medycy oraz mechanikę współpracy drużynowej. Gra na multi nabrała charakteru Battlefieldów czy innych kodów. Return to Castle Wolfenstein został uznany za interesującą fabułę, niesamowity klimat, świetnie zaprojektowane poziomy, a jego tryb wieloosobowy stał się niezwykle popularny, kładąc Podwaliny pod Enemy Territory. Ten darmowy tytuł wieloosobowy pojawił się w 2003 roku. Mając być jedynie rozszerzeniem do gry, stał się samodzielnym tytułem skupiającym się na współpracy drużynowej oraz rozgrywkach taktycznych.
Enemy Territory wprowadziło nowatorski system misji, gdzie drużyny musiały razem kooperować, aby osiągać cele misji. Gra była chwalona za głęboką mechanikę drużynową oraz różnorodne klasy, takie jak mechanik, inżynier, zwiadowca czy żołnierz. Jak już wspomniałem, każda klasa była unikatowa, a co z tego idzie, posiadała swoje wyjątkowe umiejętności. Gra była uznawana za jedną z najlepszych drużynowych strzelanek. Społeczność graczy była bardzo aktywna, tworząc wiele modyfikacji, takie jak nowe mapy czy cele, co przedłużyło żywotność gry. Przedłużyło na tyle, że na kolejny tytuł musieliśmy czekać aż 6 lat. Aż do 2009 roku. Wtedy powstał nowy Wolfenstein, stworzony przez Raven Software. Połączył on klasyczne elementy first-person shootera z nowymi mechanikami, takimi jak moce pochodzące z alternatywnego wymiaru The Veil. Gra posiada różnorodny arsenał oraz moce pozwalające mu na manipulowanie czasem i rzeczywistością. Popularnie gra koncentrowała się na walce z nazistami korzystającymi z sił okultyzmu. Gra, choć była solidnym tytułem, spotkała się z bardzo mieszanymi recenzjami. Głównie oberwało jej się za przestarzałą grafikę oraz problemy techniczne. Mimo tych nijakich recenzji, gra i tak była chwalona za unikatowe mechaniki związane z The Veil oraz za ciekawą fabułę. Była to jedna z tych odsłon gier, które mniej zapadły raczej graczom w pamięć. Osobiście to ja się dowiedziałem o niej robiąc ten materiał. Ale na pewno nie zapomnisz o The New Order. I nie mówimy tutaj o tym modzie do Hearts of Iron. Mamy 2014 rok. Seria wraca z przytupem dzięki Wolfenstein The New Order. Gra przedstawiała alternatywną historię, w której to naziści wygrali II wojnę światową oraz opanowali cały świat. Nasz polski bohater Blaskowicz powraca jako protagonista, walcząc w świecie zdominowanym przez Niemców. Warto pochwalić zespół projektowy za dodanie tej postaci głębi, ponieważ wcześniej był zwykłym gościem ze spluwą. Fabuła zaczyna się jeszcze podczas II wojny światowej, kiedy to Blaskowicz i jego oddział atakują twierdzę generała Trupiej Główki. Ogólnie cała operacja służy jako prolog do całej historii i samouczek. W trakcie szturmu, no kto by się spodziewał? Coś musiało pójść nie tak. Nasz oddział znalazł się w potrzasku, ale w ostateczności udało się uciec. Niestety BJ Blazkowicz zostaje ranny, zapada w śpiączkę i budzi się dopiero w 1960 roku i jak się okazuje, światem rządzi Rzesza Niemiecka, a Stany Zjednoczone skapitulowały. Tę grę chyba najlepiej docenią Polacy. Za ilość smaczków, które tam przemyca oraz na przykład tę oto cutscenkę. Obudził się. Zaufaj mi, mamo. Kochany, twoja córka ma tajemniczą moc. Kiedy pierwszy raz przechodziłem tę grę, miałem takie co jest? Język gry mi się zmienił. Blasko budzi się na terenie okupowanej Polski i poznajemy tutaj Anię, która z biegiem historii staje się kochanką Blaskowicza. Jak mówiłem, że Blasko nie jest tutaj już tylko chłopem ze spluwą, który chodzi i strzela, no to tą emocjonalną głębię dodaje mu właśnie Ania. Czasem staje się siłą napędową dla BJ'a, dzięki której chce dalej walczyć, nawet jeśli wszystko wydaje się być stracone. W trakcie gry Blaskowicz również rzuca swoimi przemyśleniami na temat wojen i ogólnie całej zaistniałej sytuacji. W dalszej części historii dołączamy do ruchu oporu, a także odkrywamy, że za potęgą Niemiec stoi nie tylko technologia, ale i potężne, nadprzyrodzone siły. Fabuła prowadzi nas przez świetnie zaprojektowane lokacje i misje. Zdobywamy ubota, infiltrujemy nazistowską placówkę na Księżycu, a w wielkim finale mierzymy się z generałem Trupią Główką i... Tego wam akurat nie powiem, żeby nie psuć wam przyjemności z rozgrywki. Gra była chwalona za dynamiczną akcję, głęboką fabułę i rozwinięte postacie. Nowością były także elementy RPG, takie jak rozwijanie umiejętności i modyfikowanie broni. The New Order zachwycał klimatem, narracją oraz, co najważniejsze, soczystą rozpierduchą. Była to odświeżająca zmiana dla serii, która przyciągnęła zarówno weteranów, jak i nowych graczy. Wychodząc w czasach zdominowanych już przez współczesne konflikty w kodach czy innych Battlefieldach, był powiewem świeżości i łączył klimat II wojny światowej oraz alt history. No, zrobili reboot serii, to zrobili prequel. W 2015 roku pojawia się prequel do New Ordera, The Old Blood. Gra była podzielona na dwie części, w których każda posiadała swoją unikalną historię. Pierwsza część skupiała się na infiltracji zamku Wolfenstein, a druga na walce z eksperymentami nazistów. Gra była chwalona za atmosferę i dodanie nowych mechanik, tak jak użycie chociażby rury jako broni białej oraz możliwość wspinaczki. The Old Blood spotkał się z pozytywnymi recenzjami, chwalącymi ją za rozwinięcie fabuły oraz wprowadzaniem nowych mechanik. Mimo to nie było aż takim przełomem jak
The New Order. Co innego The New Colossus. W 2017 roku seria powróciła z jeszcze większym rozmachem w grze Wolfenstein 2 The New Colossus. Kontynuując historię z The New Order, znów wcielamy się w Blaskowicza i tym razem idziemy walczyć z nazistami na terenie okupowanej Ameryki. Okazuje się, że śmierć trupiej główki była chwilowym zwycięstwem. Naziści dalej trzymali świat w rękach, a my ponownie walczymy u boku ruchu oporu. Gra ani na chwilę nie zwalnia tempa już od samego początku, kiedy to jako BJ strzelamy do nazistowskich szturmowców, będąc na wózku inwalidzkim. Słucham? Grę można podsumować jako ten sequel, gdzie jest wszystkiego więcej, mocniej i bardziej intensywnie. A odjechanych momentów jak ten z Blasko na wózku inwalidzkim w dalszej części nie brakuje. Dalej jest tutaj ciekawa historia, dlatego jeśli podobał Ci się The New Order, powinieneś również zagrać w The New Colossus. Do gry wprowadzono też nowe bronie, umiejętności i jeszcze bardziej złożone misje. Mamy więc 3 nowe gry z serii Wolfenstein i wszystkie są świetne, ale niestety pojawia się Youngblood. W 2019 roku Machine Games wypuszcza Youngblood. Gra przeniosła nas w lata 80., gdzie wcielamy się w córki Blaskowicza, Jess i Sofię, które szukają zaginionego ojca w okupowanym Paryżu. Gra wprowadziła tryb kooperacji, umożliwiając grę albo ze znajomym, albo skierowanym przez komputer sojusznikiem. Gra była bardziej otwarta, a z misjami, które można było wykonywać w dowolnej kolejności, powróciły też elementy RPG, jak zdobywanie doświadczenia i rozwijanie umiejętności. Na papierze brzmiało to w sumie dobrze, ale wykonanie... Wiadomo jakie wykonanie. Youngblood spotkał się z mieszanymi recenzjami, chwalono tryb kooperacji i nowe mechaniki RPG, ale krytykowano za powtarzalność misji, mniej angażującą fabułę, a najważniejszym minusem okazały się źle napisane protagonistki i to, że strzelasz gościowi serię headshotów, a on dalej stoi. Adam przywala się, przecież to jest standardem, że jak walniesz serią headshotów w kogoś, to on dalej stoi. To jest na przykład w Far Cry'a nie grałeś? Pierwszy raz w FPS-y grasz? W poprzednich Wolfach tego nie było. O, a kto to przed pan Maruda? Niszczyciel dobrej zabawy, pogromca niemieckich uśmiechów. Podsumowując, seria na pewno ustandaryzowała to, jak wyglądają aktualnie klasyczne FPS-y. Wprowadziła prequele. Hello there. Herr General Kenobi, to ty? Po klęsce The Youngblood seria wylądowała w zawieszeniu. Ale może to i dobrze, bo po co robić coś na siłę, jak nie masz pomysłu? Przynajmniej nie srają jak Marvel serialami co chwilę. Oto to. Tyle od nas, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Na razie.